Cześć, z tej strony Rita i witam Was w moim magicznym zakątku tworzenia słodkości. Dzisiaj mam dla Was przepis na świąteczny torcik pień. Wykonany na kakaowym biszkopcie, przełożony kremem cytrynowym i kremem czekoladowym. Udekorowany bezowymi grzybkami. Torcik wbrew pozorom jest bardzo łatwy do zrobienia. Zanim jednak zaczniemy, wielkie podziękowania dla Was, słońca moje, za to, że subskrybujecie mój kanał, lajkujecie filmiki i komentujecie. A szczególnie wyróżnionym komentarzem jest komentarz od Aleksandry Przapki. Przątki? Od Aleksandry. Za wszystkie komentarze serdecznie dziękuję. Składniki i przepis znajdziecie też na moim blogu. Link do bloga podaję Wam na dole w opisie filmiku i w prawym górnym rogu ekranu. Krok pierwszy. Biszkopt. Do misy miksera wlewamy 4 białka. Dodajemy szczyptę soli i ubijamy. Gdy z białek zacznie tworzyć się piana, wsypujemy stopniowo cukier. Miksujemy około 10 minut, aż masa zrobi się gęsta i lśniąca, a cukier się rozpuści. Stopniowo, tak po jednym, dodajemy żółtka. Teraz wyłączamy mikser i będziemy mieszać szpatułką. Wsypujemy proszek do pieczenia, mąkę, kakao i dobrze, lecz delikatnie mieszamy. Przelewamy do foremki o wymiarach 25 na 35 cm wyłożonej papierem do pieczenia i wyrównujemy powierzchnię. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół w 160 stopniach Celsjusza około 20 minut. Upieczony i jeszcze ciepły biszkopt przekładamy na ściereczkę. Ściągamy papier i wzdłuż krótkiego boku zwijamy w roladę. Tak zwinięte ciasto odstawiamy do wystudzenia. Krok drugi. Krem cytrynowy. 200 ml kremówki 30% podgrzewamy w rondelku. Nie gotujemy. Dodajemy 200 g białej czekolady i mieszamy, aż składniki się połączą. Ściągamy z palnika, studzimy i wstawiamy do lodówki na 1 godzinkę, żeby się schłodziła. Schłodzoną kremówkę z czekoladą miksujemy, aż podwoi ona swoją objętość. Dodajemy 5 kropel aromatu cytrynowego, 150 g serka mascarpone i miksujemy do uzyskania gładkiej masy. Roladę odwijamy ze ściereczki i przekrawamy na 2 równe części. Na jedną część nakładamy połowę kremu i zwijamy ciasno. Zwiniętą roladę z kremem stawiamy pionowo na paterze. Resztą kremu smarujemy drugi blat biszkoptu
i przykładamy go ostrożnie do pierwszej rolady w ten sposób, aby brzegi ciasta do siebie przylegały. Wstawiamy do lodówki na czas przygotowań reszty składników. Krok trzeci. Obłożenie tortu. 110 g gorzkiej czekolady roztapiamy. Rozsmarowujemy ją na dużym arkuszu papieru do pieczenia. Papier z rozsmarowaną czekoladą zwijamy w rulon i wkładamy go do zamrażalnika. Do miseczki przekładamy 80 g kremu czekoladowego typu Nutella, dodajemy 80 g mascarpone i miksujemy do połączenia się składników. Boki tortu smarujemy uzyskanym kremem czekoladowym. Z zamrażalnika wyjmujemy rulon z czekoladą, łamiemy go w dłoniach i rozwijamy papier. Tak połamaną czekoladą obkładamy tort. Wstawiamy do lodówki. Krok czwarty. Dekoracja. Do wysokiego naczynia wlewamy jedno białko, wsypujemy 60 g cukru i miksujemy około 10 minut do uzyskania gęstej i lśniącej masy. Ubite białko przekładamy do rękawa cukierniczego. Odcinamy foliową końcówkę i na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia wyciskamy kapelusze i nóżki różnej wielkości. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i suszymy bezy w funkcji góra-dół w 100 stopniach Celsjusza około 1,5 godziny. Gotowe bezy sklejamy ze sobą za pomocą kremu czekoladowego. Dekorujemy tort według własnego gustu. Posypujemy grzybki i naokoło tortu gorzkim lub słodkim kakao,
Żeby uzyskać efekt trawy, użyłam sproszkowanej herbaty matcha. Zwróćcie uwagę, że jest to chińska herbata matcha i ma odcień zieleni taki przybrudzony. O to mi właśnie chodziło, bo japońska matcha ma kolor jaskrawo zielony. Ale taki jasny kolor zielony to raczej do dekoracji wiosennej by pasował, prawda? I tak oto prezentuje się torcik pień. Prawda, że śliczny? Torcik jest mały i wychodzi z niego 6 porcji. Dziękuję Wam, słońca moje, za oglądanie i mam nadzieję, że przepis Wam się podobał. Na koniec przypominam nowym widzom o subskrypcji mojego kanału, to będziecie na bieżąco z nowymi filmikami. A jeżeli interesuje Was, co się u mnie aktualnie dzieje, to serdecznie zapraszam do oglądania moich vlogów na moim drugim kanale. Ja się już teraz z Wami żegnam i pozdrawiam promiennie. Cześć!